Cześć, witam Was na kanale Rootblock i dzisiaj zapraszam Was na test robota sprzątającego od Roborocka. Jest to najnowszy odkurzacz automatyczny, model S8 Max V Ultra, razem ze stacją takującą. Do dzieła! Zaczynamy sobie oczywiście od omówienia samego odkurzacza. I tutaj klasyczna budowa, na górze lidar, no i tutaj mały, fajny smaczek, akcent, czyli podświetlane logo Roborocka. No taki miły akcencik. 3 przyciski do sterowania odkurzaczem, jeśli chcemy oczywiście obsługiwać go w trybie manualnym, no ale w większości rzeczy i tak zrobimy to przez aplikację albo ustawimy harmonogram i zapomnimy o jego istnieniu. Jeśli chodzi o bumper, bardzo fajny zderzak, dobra amortyzacja, więc tutaj nie musicie się bać o to, że obije Wam meble, no i dodatkowo jak widzicie dwie kamery. Kamery AI, które rozpoznają przedmioty, służą także jako kamera dwukierunkowa, czyli jesteście w stanie podglądać i mówić to, co się dzieje w pomieszczeniu, a także słuchać. Więc no, nie musicie dokupować osobnej kamery domowej, żeby obserwować na przykład Waszego zwierzaka, tylko wystarczy Wam odkurzacz, który spełnia także tę funkcję. A pod kamerą mamy także małego LEDa, który pomoże doświetlić odkurzaczowi ciemniejsze miejsca. Oczywiście klapka, którą podnosimy i tam mamy zbiorniczek. Zbiorniczek tak naprawdę mały, ale wystarczający, dlatego że mamy stację, która nam wszystko opróżnia po każdym sprzątaniu, więc tutaj nie mam się absolutnie do czego doczepić. No i oczywiście filtr, który jak widać na obrazku możemy samodzielnie wyczyścić i wysuszyć. Tak naprawdę wystarczy nam na około rok sprzątania. No i zobaczmy sobie pod spód, bo pod spodem dzieje się naprawdę dużo. Klasyczne czujniki, które zapobiegają upadkowi, więc nie musicie się martwić o to, jak macie schody w domu, no to nie spadnie. Natomiast to, co mi się mega podoba, no to Roborock zrobił wysuwane ramię szczotki. Ta funkcja nazywa się Flexi Arm, natomiast no jest to coś, co pierwszy raz widzę i będę miał okazję testować w odkurzaczu, dlatego że zasadniczo te miotełki to albo były dwie i były w jednym miejscu, kręciły się szybciej, wolniej, różnie z tym bywało, ale zawsze te narożniki były jednak nieosiągalne. W tej chwili ta miotełka nie dość, że się wysuwa, no to jeszcze jest w stanie posprzątać każdy narożnik, więc tutaj naprawdę duży plus. Kolejną nowością jest także mop krawędziowy. To w ogóle jest ciekawe, bo podejście mopowania do Roborocka jest takie, że oni cały czas twierdzą, że mop soniczny da sobie radę, no i montują tutaj tak naprawdę no pad z mopem, a nie takie mopy aktywne obracające się. No i oczywiście użytkownicy narzekali na to, że Roborock nie dojeżdża do ścian i jednak te krawędzie są zostawione puste. Tutaj mamy takiego małego pada, który idealnie przy krawędzi wyczyści Wam i wymopuje Wasze pomieszczenia. Także tutaj naprawdę duży plus. Kolejną rzeczą jest podwójna szczotka. Podwójna szczotka w Roborocku jest już stosowana od jakiegoś czasu, natomiast no, ona się nazywa Duo Roller, no co wskazuje, jest rzeczywiście. No i one się kręcą w przeciwnych kierunkach. Dzięki temu zapobiegają plątaniu się chociażby włosów. No i dodatkowo tutaj siła ssąca to jest 10 000 paskali. No i mamy także docisk. To nie jest tylko docisk grawitacyjny, dlatego że Roborock jest w stanie te szczotki podnosić. Podczas na przykład włączenia tylko mopowania, to te szczotki od odkurzacza idą do góry. No i na odwrót, jeśli mamy tylko tryb odkurzania, to mop idzie do góry. Więc jeśli chodzi o takie drobnostki, dopracowanie całego procesu sprzątania, to tutaj naprawdę w modelu S8 Max V Ultra jest nieźle. Jeśli natomiast chodzi o mopa, tutaj musimy korzystać ze stacji dokującej, nie da się go napełnić inaczej wodą. Jest to mop soniczny, 4000 ruchów na minutę. Oczywiście możemy sobie w łatwy sposób tego pada zdjąć i wyprać, więc tutaj nie ma problemu. Jak widzicie, rzep jest bardzo mocny i dobrze trzyma nam tutaj całe urządzenie. Natomiast nie dość, że on wymienia sobie sam wodę, sam czyści zarówno tę małą obrotową szczotkę, jak i tą szmatkę, to dodatkowo jeszcze wymienia sam sobie płyn, który powoduje, że w naszym mieszkaniu będzie pachniało. Oczywiście dwa duże koła bez problemu podjadą pod progi, dywany. No i co? Zobaczmy stację dokującą i zaraz przechodzimy do testów sprzątania. Jeśli chodzi o stację dokującą, jest ona średnich rozmiarów. Nie jest najmniejsza, ale nie jest największa, więc powiedziałbym, że jest nawet nieźle. Fajne jest to, że to są czarne kolory, szare, dlatego że nie lubię białych rzeczy w odkurzaczach, a w czarne fajnie wyglądają. Natomiast to oczywiście kwestia gustu. Możemy sobie zdjąć tutaj pokrywę i mamy oczywiście worek, który wystarczy nam na około 3 miesiące sprzątania. 2,5 litra pojemności, no i tutaj po każdym sprzątaniu po prostu nasz zbiornik w odkurzaczu jest opróżniany i to trafia do worka, który w wygodny sposób wymieniamy. Wrzucamy do śmieci, montujemy nowy. No i tyle, raz na kwartał. W tym pojemniczku natomiast lejemy płyn do podłóg. I to jest mega fajne, dlatego że tutaj też uzupełniamy około 500 ml płynu, no i zapominamy o tym na kolejne 3 miesiące, więc to jest mega fajne. Fajne jest to, że Roborock nie narzuca nam gotowej buteleczki, tylko mamy tu zbiorniczek i sami możemy uzupełniać płyn o zapachu, który nam pasuje. Taka trochę rewolucja, bo zasadniczo mamy płyny oczywiście od producentów, natomiast oni cwaniacko chcą tutaj od
od nas wyciągnąć pieniądze do dedykowanych rozwiązań, a tutaj mamy po prostu uniwersalny zbiornik. Jeśli natomiast chodzi o samą stację dokującą, gdzie wjeżdża odkurzacz, tutaj mamy, zobaczcie, szczotkę, która ona się przesuwa, to będziemy wam pokazywać podczas czyszczenia. I tutaj mamy czyszczenie tego naszego pada, tutaj oczywiście leci brudna woda, która jest wymieniana. Tutaj dodatkowo mamy jeszcze tą małą taką szczoteczkę do czyszczenia tego małego okrągłego pada. No i co najważniejsze, tutaj ta stacja oczywiście suszy nam zarówno szmatkę, jak i tego małego pada, więc mamy tutaj tak naprawdę raz, że higienę, dwa, że wygodę, dlatego że zawsze ten odkurzacz jest gotowy do pracy. Nie generuje to nieprzyjemnych zapachów, nie zbiera się tam wilgoć, nie ma żadnych pleśni. To jest też dobre dla alergików, no bo jednak szybko wysuszony pad od mopa, no to gwarancja po prostu dobrego humoru i zdrowia. Jeśli natomiast chodzi o podgrzewanie wody, tutaj także to występuje. W momencie, kiedy odkurzacz przygotowuje się do mopowania, to woda i pady są podgrzewane do 60 stopni. Dzięki temu też mamy lepszą efektywność sprzątania, no bo jak wiemy, jednak na ciepło więcej zrobimy niż na zimno. No i jeszcze chodzi o górę. Tutaj jakby magii nie ma. Zbiorniczek na czystą wodę, zbiorniczek na brudną wodę. No i tutaj po każdym sprzątaniu uzupełniamy zbiornik na czystą wodę, wylewamy brudną wodę, no i mamy gotowy odkurzacz. Jest także wersja, która ma być już niedługo na rynku, gdzie możecie podłączyć odkurzacz do kanalizacji, czyli tak jak pralkę. Ona wtedy sobie sama zasysa czystą wodę, a oddaje do kanalizacji wodę brudną. Tyle jeśli chodzi o teorię. Sprawdźmy, jak ten odkurzacz poradzi sobie w naszych testach. No dobrze, to jak nasz Roborock posprzątał? No jak to przy Roboroku odkurzanie to jest jego specjalność. Jest dobrze. Nasz test z krzesłem, zobaczcie, tutaj stała noga, wszystko jest wysprzątane. Minimalnie zostały jakieś tam makarony, trochę soli, natomiast i tak uważam, że świetnie się odnajduje na dywanach. No i co ciekawe, on od razu rozpoznaje ten dywan. Uruchamia sobie ten mocniejszy tryb, mimo tego, że ja domyślnie go ustawiłem w trybie zrównoważonym, to jak tak on przeszedł do trybu turbo, żeby no lepiej po prostu wciągać brud z dywanu. W trybie tym zwiększonej mocy generował około 65 dB, natomiast w trybie tym zrównoważonym to jest 58 dB. To nie jest najciszej na rynku, ale posprzątane jest dobrze. Natomiast jestem zaskoczony, bo nie dojechał do tych krawędzi, które tak bardzo szumnie reklamowali. Więc zaraz zobaczę, czy my ustawiliśmy źle strefę, czy coś źle zmapował. Puścimy go jeszcze raz. Natomiast samo sprzątanie ogólnie oceniam na 8 na 10. Minimalne resztki zostawione. Nie jest idealnie. Mam wrażenie, że poprzednia S8 sprzątała troszeczkę lepiej, ale i tak uważam, że Roborock, jeśli chodzi o odkurzanie, jest naprawdę dobry. Zobaczmy oczywiście zbiorniczek. Zobaczmy, jak udało się wyssać mu resztki. Jest absolutnie pusto. Więc tutaj absolutnie nie mogę się do niczego doczepić. Wszystko trafiło do worka, także tutaj absolutna rewelacja. Uruchomimy robota raz jeszcze, żeby dosprzątał resztki, już tym razem bez krzesła, żebyście zobaczyli, jak on fajnie, regularnie i logicznie sprząta. No i rozszerzymy mu strefę tak, żeby nie bał się podjechać do tych krawędzi. No dobra, jesteśmy po mopowaniu, więc oceńmy
to, co tutaj się wydarzyło. Jeśli chodzi o mopowanie, jest ono logiczne i tak samo jak Roborock dobrze odkurza, tak samo dobrze porusza się podczas mopowania. Natomiast zobaczcie, siłą rzeczy tutaj przy większym zabrudzeniu ta podłoga jeszcze się delikatnie klei, więc jeśli coś Wam się wyleje na kafle, warto ustawić podwójne mopowanie. Mimo tego, że robot miał nastawione wykrywanie brudu i ponowne mopowanie w ciężko zabrudzonych miejscach, to niestety ten sos sojowy go pokonał, no i on nie rozpoznał go, więc przejechał tylko jeden raz. Więc ja jeszcze raz bym zamopował, natomiast sprawdźmy, jak wygląda brudna woda po myciu mopa. No jak widać, brudne było. Co ciekawe, ta woda jest ciepła, także rzeczywiście mopuje na ciepło. No i sprawdźmy jeszcze, jak wygląda nasz pad od spodu. No widać, że jest fajnie wyczyszczony i tutaj nie ma absolutnie żadnych śladów, więc rzeczywiście ta myjka daje sobie z tym świetnie radę. No dobrze, to posprzątane, pomopowane, więc czas na małe podsumowanie. Zacznę od odkurzania. Jest bardzo dobrze, jak to w Roborocku. Podwójna szczotka, 10 000 paskali, jeśli chodzi o siłę ssącą i to wszystko powoduje, że sprzątanie, odkurzanie Roborockowi wychodzi fenomenalnie. Sprząta logicznie, bardzo dobrze się pozycjonuje, potrafi się dobrze zlokalizować, szybko to robi, dobrze mapuje pomieszczenia, no i co najważniejsze, ta kamera rozpoznaje przedmioty. Ona może nas powiadomić, że na przykład zostawiliśmy buty, ominie kable i dodatkowo wyśle nam zdjęcie, oczywiście jeśli wyrazimy na to zgodę, jaki przedmiot był problemem. Więc to naprawdę wypada bardzo dobrze. Jeśli chodzi natomiast o tą wysuwaną miotełkę, nie ukrywam, że miałem dosyć duże nadzieje, jeśli chodzi o ten gadżet i Bayer, a nie udało nam się tego wymusić. Nie wiem, czy to jest kwestia softu, bo jest to odkurzacz testowy jeszcze przed premierą, więc możliwe, że coś jeszcze nie jest dorobione. Natomiast myśleliśmy, że źle zaznaczamy obszar, że ten nasz narożnik jest jakiś nie tak, no ale już wszystko tak spreparowaliśmy, żeby wymusić na sprzęcie wysunięcie tej miotełki, ale to się niestety nie udało, więc w przypadku krawędzi to no mam nadzieję, że to będzie działało, bo to jest fajne i to będzie funkcjonalne, tylko żeby po prostu się to wysuwało. Jeśli natomiast chodzi o mopowanie. Mop soniczny to mop soniczny. Tutaj jakby fizyki nie oszukamy. On wibruje i jakby rusza się z prędkością 4000 razy na minutę. I ta szmatka zasuwa tutaj i ta podłoga jest dociskana przez to, że rzeczywiście podczas mopowania ten mop wysuwa się 20 mm w dół i jest automatycznie dociskany. Ilość ruchów na minutę to 4000, natomiast nadal no to jest jednak szmatka, która oczywiście sprząta, co udowodniliśmy na naszym obszarze testowym, gdzie było troszeczkę kurzu, gdzie włączyliśmy tryb odkurzania i mopowania jednocześnie, gdzie rozlaliśmy specjalnie sos sojowy, żeby pokazać Wam, czy on sobie z tym brudem poradzi. I po jednokrotnym sprzątaniu niestety była podłoga delikatnie klejąca, po dwukrotnym sprzątaniu już nie, więc jeśli zadziałałby ten tryb wykrywania brudu i przejechałby tam 2 razy, to byłoby ok. Jeśli natomiast chodzi o czyszczenie samej szmatki, to tutaj nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Fajnie to działa, rzeczywiście jest podgrzewana ta woda, to wszystko dzieje się w wysokiej temperaturze, więc raz, że zabija nam wszystkie zarazki, a dwa, że po prostu jest bardziej efektywne. Natomiast jeśli chodzi o mopowanie, no to nie jest najlepszy robot mopujący. Trzeba sobie to otwarcie powiedzieć, bo jednak te, które mają te ruchome pady, są lepsze. Natomiast jeśli priorytetem jest dla Ciebie odkurzanie, a mopowanie ma być tylko dodatkiem, no to Roborock tutaj sprawdza się naprawdę dobrze. Dodatkowo ten mały ruchomy pad to jest coś, co jest świetne, dlatego że rzeczywiście przy krawędziach jest wszystko dobrze domyte i to naprawdę robi robotę. To się tak wydaje, że to taka mała szmateczka tutaj po boku, ale ona daje sobie świetnie radę i dojeżdża do krawędzi. Gdyby jeszcze połączyć to z odkurzaniem i z dojeżdżaniem do krawędzi, no to naprawdę tutaj możemy liczyć na bardzo dobrze posprzątany dom. Aplikacja bardzo intuicyjna, bardzo rozbudowana, naprawdę możemy tam ustawić wszystko. Nazwy pomieszczeń. Dodatkowo możemy edytować tą mapę ręcznie i wskazać Roborockowi, na przykład gdzie mamy szafę i tak dalej, więc no, rozbudowujemy tą mapę, tym samym przyzwyczajając robota do naszych pomieszczeń. To jest rewelacja. Kolejna sprawa, 4 kondygnacje. No naprawdę to musiałby być rozbudowany dom, żeby mieć 4 piętra, ale na przykład wiem, że niemieckie domy są takie właśnie wąskie, ale wysokie, więc tam tych kondygnacji jest często więcej. I wystarczy tylko robota przenieść, on się automatycznie odnajduje, mega szybko pozycjonuje i zaczyna sprzątać w nowym miejscu, w nowym piętrze, czy na przykład między domem a biurem, bo ten odkurzacz przecież bez problemu można przewieźć. Jeśli chodzi natomiast o hałas, to też jest nieźle. 58 dB to jest tryb standardowy, 65 ten tryb mocniejszy, który zwiększa swoją moc ssącą podczas sprzątania dywanów. No jeśli chodzi o wysysanie, no to jest powyżej 70 dB, no ale to trwa około 10 sekund i nie jest aż tak uciążliwe. No i jeszcze na koniec, bardzo fajna sprawa. Ta zawieszka, którą dostajecie razem z odkurzaczem, to służy do tego, żeby postawić ją na stacji dokującej i dlatego, żeby każdy domownik wiedział, jakimi komendami można zwrócić się do odkurzacza. Odkurzacz mówi w języku polskim, natomiast rozumie nas tylko w języku angielskim, ale wywołując komendą go Hello Rocky,
Jak widzicie, aktywujemy go Wstrzymano. i możemy powiedzieć mu, co ma na przykład robić. Czy sprzątać sypialnię, salon, mopować, odkurzać, czy robić to wszystko jednocześnie. Może wrócić do bazy, więc fajne jest to, że kiedy nie macie aplikacji, kiedy nie chcecie używać trybu manualnego, możecie po prostu użyć głosu. Kończę tą recenzję. Jeśli macie do nas jeszcze oczywiście jakieś pytania, no to zapraszam Was do komentarzy. No i oczywiście możecie dowiedzieć się więcej o Roboroku S8 Max V Ultra z linku, który znajdziecie w opisie. A ja się w tej chwili z Wami żegnam i widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblock. Czołem!